Dzień dobry, dzień dobry. Okienko pogodowe. Między 3 dniami deszczu i kolejnymi 3 dniami deszczu. Jeden dzień jako takiej pogody. Trzeba to wykorzystać. I dzisiaj zapraszam Was na ulubiony temat. Jaki? Już wiecie, bo czytaliście tytuł. Jakie opony? Dzisiaj Pirelli Cinturato Gravel RC. I dlaczego to nie są opony dla mnie? Lecimy. Przy okazji małe zwiedzanie. Muzeum Śląskie w Katowicach i strefa kultury. Poleca się. Fajne wystawy i generalnie fajne miejsce. Będziecie w Katowicach, to warto się przespacerować. A, no i jest tutaj też Modro Bistro. Jak zgłodniejecie albo będziecie mieć ochotę na kawkę, to bistro daje radę. A pokażę Wam tu jeszcze. Oczywiście na początek dla formalności kilka faktów. Usiądźmy i pogadajmy. Pirelli Cinturato Gravel RC. Opona przekazana przez polskiego dystrybutora sklep Bikeres w Krakowie do testów. W zasadzie przekazano mi 2 komplety, a nawet można by powiedzieć 3. Na jednym jeździł Artur. Tak naprawdę cały poprzedni sezon. Ja założyłam te opony gdzieś w listopadzie, ponieważ cały sezon przejeździłam na kadeksach, których na początku się trochę obawiałam, że będą za cienkie, że będą za delikatne. Potem okazało się, że całkiem fajnie mi się jeździ. No i Pirelki czekały, no i wreszcie się doczekały. Założyłam je w listopadzie. Pojeździłam na nich trochę po naszych tutaj katowickich lasach. Potem pojechaliśmy do Malagi, gdzie zrobiliśmy kilkaset kilometrów po tamtejszych szutrach i asfaltach. Po powrocie z Malagi pojeździłam trochę tutaj po śniegu, ale niewiele było tego jeżdżenia. Ale tak naprawdę już wiem, mimo tego, że nie zrobiłam na niej strasznie dużej ilości kilometrów, nie przejechałam całego sezonu, nie wystartowałam w ani jednym wyścigu, to jednak wiem, że te opony niestety nie są dla mnie. Dlaczego? O tym za chwilę. Chyba będę musiała robić dużo cięć w tym materiale, ponieważ wybrałam sobie miejsce takie, gdzie jeżdżą co chwilę towarowe pociągi. Jak zwykle wiatr w oczy vlogerowi. Informacje techniczne, informacje od producenta na temat tej opony, to mamy tak, jest to opona przygotowana przede wszystkim do ścigania. Pirelli mówi, że to jest opona, jak sama nazwa wskazuje, RC Racing, czyli gotowa na ściganie, gotowa na stawianie jej w najtrudniejszych, najbardziej wymagających sytuacjach. Jeżeli chodzi o bieżnik, to jest to opona usytuowana między oponą Cinturato Gravel Hard, która jest przeznaczona przede wszystkim do szybkiego ścigania w dość twardej nawierzchni, gdzie nie mamy tam luźnego terenu, gdzie nie mamy luźnych szutrów, ani żadnych trudniejszych elementów technicznych, a drugą oponą, którą jest Cinturato Gravel M. Pisałam o niej i nawet robiłam z niej odcinek również na vlogu. Ona jest bardziej terenowa, przygotowana już do trudniejszych, wymagających tras. Ma zupełnie inny bieżnik, który pozwala zachować odpowiednią przyczepność w terenie, a nawet w błocie. Tu mamy RC. RC jest taka trochę pośrednia. Za chwilę będę mówić o
bieżniku tej opony. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o techniczne rzeczy, no to do wyboru mamy opony w szerokości 35 mm, 40, 45. Nasze opony były monster oponami, są monster oponami. O, znowu mamy pociąg, które mają 45 mm. To ma znaczenie, myślę, przy tym teście i przy moich odczuciach z tej jazdy. Opona szerokości 35 mm, jak podaje producent, waży około 510 gramów. Opona o szerokości 40 mm waży 540, a 45 mm, czyli ta, którą ja mam, waży całe 590 gramów. Także jest to kawał konkretnej gumy. Co ważne, mamy tutaj mieszankę Speed Grip, która ma zapewnić nam jednocześnie szybkość i dobrą przyczepność. Mamy warstwę antyprzebiciową Techwell. Jest ta opona dostosowana do obręczy hookless. Ja właśnie mam takie obręcze na kołach DD Swiss. Oraz mamy tutaj oczywiście możliwość zastosowania systemu bezdętkowego. Ja oczywiście na takim systemie jeżdżę. Z takich chyba technicznych rzeczy to tyle. Myślę, że muszę na pewno zmienić jednak to miejsce. Zrobimy sobie kilka kilometrów i za kilka kilometrów trochę więcej na temat moich odczuć z jazdy na tej oponie. Dzisiejszy dzień sponsorują Koleje Śląskie, albo transportowe, albo towarowe. Szaleństwo. Tak my to mamy na tym Śląsku tutaj. Wungiel i wungiel, no. O, mamy dobre miejsce na kolejną część. Zapraszam. Kapliczka, cisza, spokój, środek lasu. Jak znam życie, za 5 minut zaraz ktoś tutaj będzie, ale nieważne. Przechodzimy do bieżnika. Cinturato RC. Na środeczku, jak widzicie, ten bieżnik jest dosyć niski. Całkiem, bym powiedziała, gęsty, co pokazuje, że ta opona będzie dobra na twardych, szutrowych, ubitych nawierzchniach. Natomiast z boku mamy trochę większe klocki odpowiadające za grip, czyli za trzymanie najczęściej w zakrętach, za trzymanie również w błocie. A jeżeli już o błocie właśnie mowa, no to te klocki są tu trochę rzadziej niż w tej części środkowej porozkładane, więc właśnie będą dużo szybciej oczyszczać się z tego błota, jeżeli w nie wjedziemy. Jeżeli chodzi o moje odczucia jazdy w błocie, no to na tych oponkach całkiem dobrze się czułam. Całkiem dobrze gdzieś one naprawdę się spisywały. Natomiast myślę, że Gravel M wpisywał się troszkę lepiej. Tam ten klocek jest troszkę inny i jak gdyby tam bardziej czułam tą pewność w błocie. Aczkolwiek no tam miałam też cieńsze opony, więc to też może jak gdyby mieć znaczenie, ponieważ tam miałam 40, tutaj mam 45. Te opony tak naprawdę, jak pierwszy raz założyłam 45 mm, to pomyślałam sobie, że ten rower zaczyna wyglądać i te opony są takiej wielkości jak opony rowerowe MTB, na których jeździłam jeszcze 14 lat temu. Także ta opona jest bardzo konkretna, sprawia bardzo solidne wrażenie w tej wersji 45 mm. Jestem ciekawa i chciałabym zobaczyć, jak wygląda 40 albo nawet 35 założona na koło, ponieważ myślę, że ta wielkość tego balonu, jeżeli oglądacie mnie, jeżeli słuchacie, to zazwyczaj ja wolę mieć większy balon, tak? Większy balon daje nam większe bezpieczeństwo w terenie, właśnie lepszy komfort, jest trochę bardziej miękko, można jeździć na mniejszym ciśnieniu. Natomiast obawiam się, że tutaj może trochę przesadziłam jednak z tym balonem. Może bardziej byłoby tu fajnie mieć 42. Oczywiście nie ma takiego rozmiaru opony, bo 40 to trochę za mało, aczkolwiek znowu jeżdżąc cały sezon na 40 kadeksach przekonałam się do tej opony, więc myślę, że tutaj ta 40 też nie byłaby zła. No i tutaj właśnie przechodzę do kwintesencji dzisiejszego tego mojego vloga.
gadatliwego troszkę. Czemu te opony nie są dla mnie? A few moments later. No i chyba niestety nagrywanie w kapliczce to też nie jest dobry pomysł. Przy kapliczce. Pan przyszedł się pomodlić, więc nie chciałam mu przeszkadzać. Wracając do tematu. Clickbaitowy tytuł. Trochę was nim skusiłam na obejrzenie. Skusiłam was do obejrzenia tego odcinka. Dlaczego? Czemu te opony nie są dla mnie? Może nie do końca te opony, a ta konkretna ich specyfikacja. Przesadziłam chyba z wielkością balona, jak dla mnie. Przez co, tak jak wspominałam wcześniej, ta opona jest bardzo konkretna, bardzo duża. Sprawia wrażenie takiej masywnej. Przy tym jest oczywiście troszkę ciężka. Ona waży przy 45 mm 590 gramów, co w porównaniu do kadeksów, na których jeździłam w tym roku, które znowu są na drugiej części tej skali delikatności kontra konkretności, bo one są znowu mega lekkie i dla wielu osób okazywałyby się totalnie złą oponą do jazdy. No ja z racji tego, że ważę no niecałe 60 kg, to ta opona Pirelli jest dla mnie za właśnie konkretna, za twarda, mam wrażenie, że ona nie działa pode mną tak jak trzeba. Mam wrażenie, że nie pracuje w ten sposób, w jaki ja bym tego oczekiwała. Może gdybym wybrała mniejszy balon, może gdybym wybrała no nie, mniejszy balon chyba też nie zrobiłby tego. Bo po prostu ta opona nie do końca spełnia moje oczekiwania, co jest bardzo ciekawe. Poczekajcie, bo śpika mam, a to tak nie wypada. Co jest bardzo ciekawe, zupełnie inne odczucia co do tej opony ma mój Artur. Ja bardzo się cieszę, że dostaliśmy te opony w 2 czy nawet 3 kompletach, bo jego odczucia są zupełnie, diametralnie różne od moich. Jemu ta opona się bardzo podoba. No wiadomo, jest to mężczyzna, jest trochę cięższy, więc pewnie ta opona też trochę inaczej pod nim pracuje. Artur, zakładając te opony, wreszcie powiedział, że wreszcie czuje się na tych oponach jak kiedyś na oponach MTB. No i coś w tym jest po prostu, bo ta opona naprawdę, no to jest konkret, nie? Ona daje całkiem fajne wrażenia w terenie, daje całkiem dobrą przyczepność. Czujesz się na niej naprawdę pewnie. Ja też, jeżeli jeździłam w jakichś tam terenowych warunkach, no to też no nie mogę nic złego powiedzieć o tej oponie, ale myślę, że będę szukała czegoś innego. Uwaga, błoto. Hamowanie przednim hamulcem jedną ręką. Znowu śpik z nosa. Mówię wam, internety, YouTube to nie są proste sprawy. Także co, podsumowując, fajna opona. Myślę, że warto się nią zainteresować, ale jak to mówią, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I dokładnie też tak jest z oponami. Nie ma jednej idealnej opony, nie ma idealnej odpowiedzi na to, jakie opony do gravela, bo to wszystko zależy od tego, jak jeździsz, gdzie jeździsz, jaki masz rower, jakie masz koła, to nawet od kół zależy. Zależy od tego, ile ważysz, jaką masz technikę jazdy. Więc mam nadzieję, że na podstawie tego, co tutaj wam starałam się pokazać, powiedzieć, wysnujecie wnioski, czy to są akurat dla was opony, czy nie. O, i pięknie, idealnie wypadło. Może na zakończenie tego odcinka widoczek. Rybaczówka to jest takie miejsce, gdzie zawsze jeżdżę, jak nie wiem, gdzie mam pojechać, bo można tutaj całkiem sporą trasę zrobić asfaltem i nie taplać się w błocie. Idealne miejsce na zakończenie tego odcinka. Także bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że w czymś pomogłam albo skłoniłam do zastanowienia, przemyślenia. Jeżeli jeździliście na tych oponach, macie z nimi doświadczenia, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa waszych odczuć.
Oczywiście zapraszam też na bloga, no bo będzie podsumowanie jazdy na tych oponach Artura, które jest zdecydowanie zgoła inne niż moje i jego wrażenia są zupełnie inne niż moje. Artur będzie dalej jeździł na nich, uwielbia je, więc pewnie mój komplet pójdzie jako zapasowe. No i cóż, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dajcie lajka, podrzućcie znajomym. No i dziękuję Wam za te chwile wspólne, za te chwile spędzone razem. A, jeżeli macie ochotę jechać jeszcze ze mną na coś dobrego, to zapraszam na epilog. Oj, było, ale pączki. Szykują się już do tłustego czwartku. Jak nie byliście na Nikiszowcu, polecam. Buffet, przepyszne jedzonko, przepyszne słodyczki. Będzie w domu do kawki. Ach. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I teraz chyba już na pewno kończę. Do następnego.